dobry. Wzrost gospodarczy jako składnik rozwoju gospodarczego wzbudza bardzo duże kontrowersje. Dlaczego? Bowiem z jednej strony dzięki wzrostowi gospodarczemu możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich 20 lat 66 milionów ludzi zostało wyrwane z biedy. Także jemu zawdzięczamy wzrost dochodu, standardu życia, korelując ze spadkiem śmiertelności niemowląt, z rozwojem niektórych instytucji życia demokratycznego. Jednak jednocześnie można zauważyć, że istnieje wiele zjawisk wywołujących kontrowersje. Te sobie w tym filmiku omówimy. Po pierwsze, wzrost gospodarczy jest związany ze zużyciem zasobów energii i ich przetworzeniem, któremu towarzyszy zanieczyszczenie i degradacja środowiska i zwiększenie emisyjności. Środowisko naturalne jest nie tylko źródłem zasobów, ale też jego stabilność klimatyczna daje podstawy do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Rosnące zagrożenie klimatyczne stanowi potencjalne ograniczenie szans rozwoju. Zegar w Nowym Jorku zaczął pokazywać czas, jaki pozostał nam do katastrofy klimatycznej, czyli do 2027 roku. Można się liczyć z gwałtownymi, silnymi spadkami wzrostu gospodarczego, jak na przykład w okresie kryzysu pandemii. Oznacza to coraz większe prawdopodobieństwo konfliktów zbrojnych o zasoby naturalne, duże wydatki na zabezpieczenie przed konsekwencjami zmian klimatycznych, np. ewakuację miast przybrzeżnych, mierzenie się z katastrofami naturalnymi, jak też ponoszenie wysokich kosztów zdrowotnych. Z powodu zanieczyszczenia powietrza ogromna liczba ludzi choruje, a na całym świecie 7 milionów osób rocznie umiera. Choroby cywilizacyjne oznaczają pomniejszenie tzw. kapitału ludzkiego, jednego z ważnych elementów postępu technicznego. Słabsze zdrowie to nie tylko koszt w postaci nakładów na służbę zdrowia, ale zmniejszenie efektywności i produktywności. Sama koncentracja na poprawie efektywności energetycznej nie wystarczy. Jako cywilizacja zachodnia nie możemy ulec łudze, że osiągniemy postęp i poprawę, zmniejszając liczbę emisji na jednostkę produktu. Ponieważ jednak w ujęciu absolutnym i na mieszkańca zużywamy zdecydowanie więcej energii na osobę niż reszta świata, a co za tym idzie powodujemy większe zanieczyszczanie śladem ekologicznym na osobę. Zbyt silny wzrost gospodarczy wiąże się z zagrożeniem stabilności. Do miary destabilizacji możemy wykorzystać tzw. czworokąt stabilizacji, diament proporcji lub tzw. misery index, indeks niedoli. Polega on na przykład na zwiększonym ryzyku wystąpienia kryzysów gospodarczych i związanego z nimi bezrobocia. Brak stabilności jest powiązany z innym procesem. Otóż nacisk na wzrost produktywności, będący esencją kapitalizmu, jest związany z wzrostem udziału dochodów z kapitału na niekorzyść płac. Najniższe segmenty łańcucha dostaw zmuszone są do dostaw praktycznie poniżej kosztu produkcji. Są tym samym zmuszone do ograniczeń, cięć w najsłabszym elemencie tego łańcucha, czyli pracy ludzkiej, zwłaszcza w rejonach, w których praca ludzka jest słabiej chroniona. Wzrost gospodarczy był okupiony długoletnim wykorzystywaniem krajów rozwijających się. Za symbol wzięłam takie przycięte drzewo zablokowane w szansie swojego rozwoju, którego koszty te kraje rozwijające wciąż ponoszą. Zadłużenie tych państw jest jedną z barier ich wzrostu. Jednocześnie system gospodarczy, który opiera się na kapitale i wolności jego przepływu, jest zainteresowany w pogłębianiu tych barier. Wpływa on negatywnie na pogłębienie różnic dochodowych między grupami krajów, krajami, a także wewnątrz nich, co może się okazać barierą wzrostu. Różnice w rozwoju wewnątrz krajów omawia raport Growing Unequal. Ukazał on powiększające się nożyce nierówności wśród państw OECD, czyli najbogatszych państw świata.
Pozwolę sobie zilustrować go tutaj na przykładzie maleńkiej łódki i wielkich jachtów. Podobne różnice występują w państwach rozwijających się. Różnice dochodowe wiążą się z ograniczeniem integracji społecznej i zwiększeniem wykluczenia społecznego oraz spadkiem kapitału społecznego. Tworzy to barierę rozwoju. Często wiąże się to z niewykorzystaniem mniej efektywnych czynników produkcji, np. pracy ludzkiej, co prowadzi do wykluczenia, bezrobocia, stanowiąc presję dla systemu społecznego dźwigającego system ekonomiczny. Rodzi to napięcia społeczne. Wreszcie, nawet w państwach demokratycznych realizowane są często programy, które nie poprawiają już i tak pogarszającej się sytuacji niższych warstw społecznych, a polepszają bogatszych. Często wybór takich programów jest motywowany osiągnięciem wzrostu gospodarczego, który ma służyć wszystkim, ale czy tak jest? Przykładowo badania wskazują, że pogłębiające się nierówności prowadzą nierzadko do dominacji programów politycznych tnących wydatki publiczne. Właśnie te służą zmniejszeniu nierówności. Wzrost gospodarczy pogłębia różnice między krajami. Wywołują podobne zjawiska jak to już omówione, prowadząc do napięć nie tylko wewnątrz kraju, ale między państwami. Część krajów boryka się z dostępem do wody, zwalczaniem głodu, a inna tonie w konsumpcjonizmie. Wzięliśmy tu jako przykład kraj biedny i kraj bogaty. Próby wyrównywania szans okupywane są pogłębiającym się zadłużeniem państw ubogich. Zjawiska te wywołują napięcia polityczne, kryzysy migracji. Różnice w poziomie zamożności między krajami prowadzą przykładowo do wzrostu niezadowolenia z rządu w krajach ubogich i wiążą się z wysokimi oczekiwaniami osiągnięcia podobnego poziomu. Było to jednym z wielu czynników rozpoczęcia w 2010 roku nowej arabskiej wiosny ludów. Istniejącą nierówność ilustrują takie liczby jak to, że 1,2 miliarda osób nie ma dostępu do elektryczności, 0,87 miliarda jest niedożywiona, przy jednoczesnym 1,7 miliarda ludności z nadwagą w krajach rozwiniętych się. Wyjątek potwierdza regułę. 0,78 miliarda osób jest bez dostępu do czystej wody. W dodatku państwa wysoko rozwinięte, osiągając coraz wyższy PKB per capita, zużywały nieproporcjonalnie więcej zasobów naturalnych w stosunku do o wiele ludniejszej reszty świata, co również godzi w poczucie sprawiedliwości i staje się okazją do przyszłego konfliktu. I wreszcie, analogicznie do nierówności wewnątrz kraju, nierówność między krajami bogatymi i biednymi przekłada się na koncentrację siły politycznej w państwach bogatych. Spójrz proszę na mapę i zadaj sobie pytanie, jakie państwa są najbogatsze w sensie PKB per capita i do jakich dzieli ich największy dystans. Które z państw mają najwięcej do powiedzenia na arenie międzynarodowej? Czy uważasz, że jest to zgodne z koncepcjami sprawiedliwości, które nasza cywilizacja i inne wypracowały na przełomie wieków? Podaj przykłady ekonomistów, którzy zwracali uwagę na niebezpieczeństwa takiej przewagi politycznej krajów bogatych. Jak myślisz, jakie może mieć ona konsekwencje dla strategii klimatycznych i zrównoważenia? Jakie koncepcje korespondują z interesami bogatych krajów i dlaczego nie ma konieczności, aby musiały być takimi dla krajów ubogich? Wzrost koreluje ze spadkiem dzietności. Wszystkie drzewa wyglądają w biednym wieku, co przy wydłużeniu długości życia oznacza konieczność sprostania wyzwaniu starzenia się społeczeństwa. Oznacza to m.in. konieczność rewizji systemu emerytalnego, który został stworzony, gdy dzietność kobiet była wystarczająca, by ten system utrzymać. Obecnie, gdy proporcje między utrzymywanymi i utrzymującymi zmieniają się, system wymaga modyfikacji lub
konieczności wydłużenia długości pracy. Chociaż na razie starzenie się społeczeństwa dotyczy głównie krajów rozwiniętych, wkrótce obejmie cały świat, który jednak będzie miał wtedy mniej czasu na przygotowanie się do takiej zmiany. O tym szerzej w dalszych modułach. Podsumowując, jeżeli zatem rozwój gospodarczy jest związany z długofalowym zabezpieczeniem rozwoju i poprawą warunków życia, to gdy w proces silnego wzrostu gospodarczego wpisane są immanentnie omówione efekty, powstaje pytanie o to, czy można zaliczyć go do trwałego elementu rozwoju gospodarczego. Argument ten pojawił się m.in. w koncepcjach ruchu The Growth. Te elementy to nadmierne zużycie zasobów, zagrożenie klimatyczne, zagrożenie stabilności. Po trzecie, przesunięcie dochodów z pracy na rzecz kapitału. Po czwarte, wzrost odbywał się kosztem obecnych krajów rozwijających się. Po piąte, wzrost powoduje nierówności w dochodzie między państwami i wewnątrz państw. I po szóste, jest skorelowany ze spadkiem dzietności i starzeniem się społeczeństwa. Obecnie koncepcje rozwoju gospodarczego zwracają szczególną uwagę na dwa inne elementy zrównoważenia: społeczne i ekologiczne. Ich stosunek do wzrostu gospodarczego staje się coraz bardziej ambiwalentny, dzieląc środowiska ekonomiczne.